sztuczna inteligencja nie zastąpi naszej własnej inteligencji. Jakby ta nasza to jest ta główna, a AI jest pomocą w naszej codziennej pracy. To jest tak jak w domu, prawda? Nie wiem, kupujemy jakieś nowe rzeczy, stare się wrzuca w szafę i dopóki się w szafie mieści, to udajemy, że ich tam nie ma. Problem się pojawia w momencie, kiedy w tej szafie już się przestaje mieścić. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku C-Talks, w którym kontynuujemy nasze rozmowy o Generative AI i Copilocie. Ja nazywam się Paweł Mazur i dziś będę chciał porozmawiać o adopcji, o wdrażaniu takich rozwiązań do dużej korporacji. A w tym celu zaprosiłem znamienitą gościnię Marzenę Oleszczuk, IT Digital Adoption Manager w firmie Hitachi Energy. Cześć Marzena. Cześć Paweł. Bardzo miło mi Cię gościć. Na sam początek zapytałem Copilota o Twoje stanowisko. To jest rola, która łączy technologię, zmianę organizacyjną i user experience pracowników. W praktyce ta osoba odpowiada za to, aby nowe narzędzia cyfrowe były faktycznie używane, a nie tylko wdrożone na papierze. Co Ty o tym sądzisz? To bardzo dobrze zdefiniował tą rolę. Ja często mówię, że nasza rola adopcyjna polega na tłumaczeniu technologii na język, który rozumieją ludzie spoza IT. Czyli z jednej strony jakby zaczynając od wdrożenia technologii, no to odpowiadamy za to, żeby ludzie wiedzieli, że jakaś zmiana następuje, że będą mieć dostęp do nowego narzędzia. Później wytłumaczenie, jak z tego narzędzia korzystać i takie utrzymywanie bieżące, prawda, jak są jakieś zmiany, niezmiany, żeby wiedzieli, jak najlepiej korzystać z technologii. Żeby wdrożenie nie było tylko wydaliśmy dużo pieniędzy na technologię, ludzie mają dostęp, a nie korzystają. Więc myślę, że Copilot całkiem dobrze to zdefiniował. Czyli Twoja rola polega na tym, też jak ja to rozumiem z tego, co Ty opowiadasz, żeby wdrożenie IT nie skończyło się tylko na przysłowiowym uruchomieniu licencji, tylko żeby miało właśnie swój ciąg dalszy, tak? Tak, nasza rola my głównie odpowiadamy za to, żeby ludzie korzystali z narzędzi, do których mają dostęp, bo danie dostępu to jest pierwszy krok i bym powiedziała ten najmniejszy, no bo możesz dać dostęp do technologii i ludzie jak nie są zmuszeni, to nie będą z tego korzystać. Nie jest powszechne, że takie stanowisko jak Twoje, w dużych korporacjach jest to pewien standard, tak? Ale no często w małych, średnich przedsiębiorstwach nie jest to jeszcze ustandaryzowane, żeby w ten sposób podchodzić do wdrożenia. Gdzie się pojawił ten moment, w którym ta rola ma znaczenie? Nie? To znaczy, gdzie jest ten moment, w którym, no właśnie, czy to firma, ktoś się zorientował, hej, to nie działa, albo ludzie i tak z tego nie korzystają, tak? Wiesz co, tak jak patrzę, nie wiem, zajmuję się takimi tematami adopcyjnymi kilkanaście lat i zaczynałam od, jakbyśmy patrzyli na IT jako całość, to miałam tylko jeden wycinek, tak zwany digital workplace, jakkolwiek byśmy to definiowali. Dla nas w tamtym czasie to były głównie narzędzia Microsoftu, ale to była tylko jedna część. I później były osobne, dodatkowe osoby, które zajmowały się, nie wiem, IT supportem, platforms applications i tak dalej, i tak dalej. Natomiast każdy, mieliśmy taką sytuację, że było 5 ogródków i każdy sobie zarządzał swoim ogródkiem według własnego pomysłu. I jak Hitachi Energy powstawało, czyli jak ABB sprzedało cały biznes do Hitachi, to wtedy w ramach nowego modelu operacyjnego ewidentnie ktoś dobrze pomyślał, że jakby utrzymywanie 5 osobnych ogródków nie ma sensu, lepiej żebyśmy zbudowali jeden, bo ludzie pracujący w firmie korzystają nie z 5 ogródków, tylko chcą mieć jedno podejście przez wszystkie rozwiązania IT, z których korzystają. Masz bardzo duże doświadczenie też właśnie w prowadzeniu adopcji, tak jak wspomniałaś, od Digital Workplace, czyli od wdrażania narzędzi Microsoft. Jaka jest i czy w ogóle jest różnica
w adopcji Copilota, w ogóle Generative AI, a tego, co robiłaś dotychczas, czyli właśnie Digital Workplace? Jest spora. Tak patrząc na przestrzeń czasu, jakby zaczynaliśmy, pamiętam, od adopcji Sky for Business, to było, prawda, przechodzenie od wszystkich linków, BT Meet Me i tak dalej. Natomiast spotkanie wirtualne jest po prostu wirtualną opcją na spotkanie. Tak jak teraz siedzimy, możemy się spotkać albo w biurze, albo moglibyśmy równie dobrze mieć tą rozmowę teraz już na Teamsie. Kiedyś tak. byłby to Sky for Business. Podobnie, nie wiem, jak przechowywanie plików w chmurze. Czy je zapisujesz plik na swoim dysku, czy w chmurze. Z twojej perspektywy jest to ta sama czynność. No i AI jak przyszedł, to z jednej strony możemy część takich elementów AI-owych łatwo zaaplikować w naszym codziennym scenariuszu, natomiast AI spowodował też, jakby wytworzył nowy scenariusz pracy, który nie był do tej chwili dostępny i to jest jeden z głównych czynników jakby wyzwań, jakie mamy w adopcji, prawda? No bo naszą naturalną reakcją na coś nowego jest lęk, takie obawa albo takie trochę bym chciała spróbować, ale może poczekam, aż inni to zrobią i sobie wtedy skopiuję ich rozwiązanie. Więc tutaj widzimy główne wyzwanie, żeby zdefiniować ten scenariusz i później go przedstawić ludziom w odpowiedni sposób. Jak popatrzysz na organizację, no to powiedzmy osoby w sprzedaży inaczej korzystają, mają inny scenariusz pracy i ten AI będzie przez nich wykorzystywany w inny sposób. W finansach, HR-ach, w każdym obszarze musimy jakby zdefiniować taki podscenariusz pracy z wykorzystaniem AI. I to jest też ciekawe, w jaki sposób to robicie i do tego podchodzicie, bo spotykam się często, właśnie też jak mówię o tym, że adopcja jest bardzo ważna i właśnie tym, o czym teraz wspominasz, podziałem na rolę, żeby dopasować do konkretnej pracy, często spotykam się z taką informacją, no dobrze, ale żeby móc zbudować taki scenariusz, to ja najpierw muszę wiedzieć, co ta technologia tak ogólnie może mi dać. I teraz jak pogodzić te dwie perspektywy? Czy najpierw powinniśmy przedstawić użytkownikom, pracownikom po prostu możliwości, a potem definiować scenariusze, czy jak to wygląda? My zaczęliśmy od takiej komunikacji, jakby ogólnego przedstawienia. Jakbyśmy popatrzyli na Copilota, no to przedstawiliśmy jakby dzień dobry, wszyscy teraz w organizacji mamy dostęp do Copilot Chat, wytłumaczyliśmy, co to jest i podstawowe funkcje Copilota. Następnym krokiem, jak już ludzie byli zaznajomieni i pojawiła się taka ciekawość, chciałabym skorzystać z tego Copilota w trochę większym zakresie niż przysłowiowe minutki ze spotkania czy napisanie maila. I jesteśmy teraz w tym momencie, kiedy poszczególne funkcje biznesy przychodzą do nas z pytaniem, czy możemy siąść razem i wypracować najlepszy scenariusz dla naszej funkcji. W ten sposób, też tak jak ja to słyszę, przeprowadzacie też użytkowników właśnie przez te ich obawy. Nie? To znaczy na początek, zobaczcie, Copilot Chat, tak? W jaki sposób możecie z nim pracować i dopiero później idziemy głębiej i rozwijamy, tak? Tak, dokładnie. Jakby ja zawsze podchodzę z taką dosyć dużą dawką empatii do obaw. No jakby wszyscy jesteśmy ludźmi i mamy prawo bać się różnych aspektów. Jedna osoba będzie bardziej otwarta do zmiany, druga podejdzie zachowawczo, więc my zawsze wysłuchujemy obaw, bo często możemy tam wyłapać rzeczy, których my nie wzięliśmy pod uwagę, bo dla nas technologia jest codziennością. My pracujemy 40 godzin tygodniowo w IT, więc często rzeczy, które dla nas są banalnie proste, nagle się okazuje, że dla kogoś innego nie jest to tak prosta rzecz, ponieważ te osoby zajmują się zupełnie czymś innym w swojej pracy i ten AI jest dla nich jakimś dodatkiem, który musi się wpasować w ich codzienność. Z swojej perspektywy widzisz, jak pracujesz już i wdrażacie Copilota jakiś czas, że sam Copilot jest tym pewnym dodatkiem do codziennej pracy, czy to raczej jest
jakaś ewolucja czy rewolucja w ogóle w pracy? Myślę, że to jest taka ewolucja. To się zaczęło od takich trochę ciekawości, a poklikam, spróbuję porozmawiać. I tu pojawiło się pierwsze wyzwanie, prawda? No bo z AI rozmawiamy w inny sposób. Zaczynaliśmy od takich ciekawostek, co to jest, potestuję, jak to wygląda, jak z tym porozmawiać. No bo prompty inaczej piszemy teraz niż do tej pory, jak były to takie bardziej hasłowe zapytania. I widzę, że ludzie wchodzą głębiej, czyli przeszliśmy już od takiego, przygotuj minutki ze spotkania, napisz maila, zrób tam review jakiegoś dokumentu, wyszukaj plik, który sama bym szukała godzinę. I z lepszym zrozumieniem narzędzia ludzie są w stanie wykorzystać potencjał w większym zakresie dla swojej pracy. Bo bardzo często też wokół technologii Generative AI narosło bardzo dużo takich mitów, nie? Że zrobi za ciebie wszystko. Tak. I to też to, co mówisz, czyli oswojenie, to jest narzędzie, które służy, zrobi ci minutki ze spotkań, to już jest bardzo dużo, nie? Ale trochę też takie odkłamywanie mitów, mam wrażenie. Tak, myślę, że na początku, może przez to, że było to coś zupełnie nowego, to mieliśmy bardzo wysokie oczekiwania. I później im więcej testowaliśmy, tym widzimy, że te oczekiwania trzeba troszeczkę obniżyć i być bardziej realistycznym, prawda? Że jakby sztuczna inteligencja nie zastąpi naszej własnej inteligencji. Jakby ta nasza to jest ta główna, a AI jest pomocą w naszej codziennej pracy. I tak jak patrzę, zarówno jak my wykorzystujemy AI u nas w firmie, ale też jak to wygląda w globalnych jakichś trendach, to AI pełni funkcję tego asystenta, czyli dużo czynności takich powtarzalnych, czy nie wiem, na które musieliśmy poświęcić sporą część naszej pracy, AI może zrobić szybciej. I dzięki temu ja mam czas skoncentrować się na bardziej wymagających zadaniach. No dobrze, to jesteśmy na tym etapie, gdzie zrobiliśmy tak zwane discovery, mamy rozpoznane. Use case'y, rozumiem, później przychodzą do Was z biznesu, tak? W dużej mierze. W dużej mierze. Wy opiekujecie i na czym polega adopcja w kolejnych krokach? To znaczy, czy to są tylko szkolenia? Bo wiesz, często też mówi się, że no właśnie, że adopcja to są szkolenia. Też się spotkałem z takim sformułowaniem, nie? Że właśnie prowadzimy szkolenia. To można by było powiedzieć, że komunikacja to jest wysłanie maila. Myślę, że to jest bardzo podobne porównanie. Jakbyśmy popatrzyli na, powiedzmy, tak zwane adoption activities, które my wykonujemy, żeby podnieść poziom adopcji, no to wiadomo, mamy część tak zwaną komunikacyjną, czyli mamy wdrożone odpowiednie narzędzia AI-owe, ale AI ewoluuje. Więc musimy cały czas komunikować do ludzi o nowościach i jak odkryjemy dane scenariusze, prawda, jakieś tam best practices i tak dalej, no to nie zachowujemy tej wiedzy dla nas na zasadzie super, my wiemy, to wam nie powiemy, tylko wprost przeciwnie. Czyli mamy zaplanowane serię kampanii adopcyjnych i też takie cykliczne komunikaty, żeby ludzie z jednej strony wiedzieli, co nowego się dzieje w AI-u, no bo zaczynaliśmy od Gen AI, jesteśmy na etapie Agentic, a za chwilę Voice AI już puka do naszych drzwi, prawda? No i musimy wytłumaczyć ludziom, co mogą z tego mieć, prawda? Jak te nowe narzędzia, nawet nie narzędzia, nowe funkcjonalności w istniejących narzędziach AI-owych mogą wykorzystywać. Z drugiej strony, jak już wiedzą i pojawia się ciekawość, chciałbym, no to musimy wytłumaczyć jak. No i tu wchodzimy w część szkoleniową. No i też możemy robić różne szkolenia, no bo taką najprostszą rzeczą jest zrobienie jak w szkole, prawda? Pani mówi, dzieci słuchają. No i to jest pierwszy krok, gdzie bardziej taką budujemy małą świadomość, co AI może. Tylko tu zawsze pojawia się duży znak zapytania. Czy kończymy sesję i ci ludzie wrócą do biurek i zaczną w 100% używać z AI? Absolutnie nie.
Więc tu wchodzimy w kolejny krok, czyli mamy warsztaty, o których rozmawialiśmy, czyli siedzimy, spotykamy się z danym zespołem i spędzamy razem parę godzin. I tłumaczymy, jakby pracujemy wspólnie nad tym, jak oni mają korzystać z AI, bo dopiero jak ludzie zaczną na swoich komputerach, napiszą prompt, zobaczą, że dostaną efekt, którego oczekiwali, to następuje zmiana ich zachowania. I oni po takim warsztacie już pomalutku zaczną korzystać. Dla takich bardziej, powiedzmy, technicznych AI-owych rozwiązań organizujemy hackathony, czyli ludzie mogą przyjść, my dajemy technologię, dostęp często do jakichś tam, powiedzmy, premium features tak zwanych, naszą wiedzę, nasz czas i siedzimy znowu z nimi, żeby zbudować rozwiązania, z których później mogą korzystać. No i to jest ta część, jakbyśmy sobie popatrzyli na taki klasyczny model change managementu, prawda, Atkara, no to już mamy zaopiekowany pierwszy krok awareness, desire, bo chcą, knowledge, bo mają już wiedzę, ability, bo już sobie zaczęli coś testować, no i mamy ostatni krok reinforcement. No i tu jest troszeczkę takiej większej kreatywności zabawy, bo z jednej strony możemy mieć klasyczne podejście, czyli success story, jakieś best practices. My dodajemy, że bardzo aspekt kreatywny nas kręci, więc wchodzimy też w jakieś gamifications i tego typu rozwiązania. Bardzo dużo wątków poruszyłaś, bardzo ciekawych. I dopytam o ten obszar, bo on jest, myślę, najbardziej ciekawy, właśnie ten reinforcement, gdzie ta kreatywność się nam uwalnia. Bo tak jak mówisz, success story, mega taki oklepany temat, tak? Mamy gdzieś witrynę, na której pokazujemy nasz sukces i liczymy, że ktoś się tym zainspiruje. Ale ten obszar właśnie gamifikacji bardzo mnie ciekawi, o którym wspomniałaś. Mogłabyś rozwinąć trochę? Tak, no, mamy nawet teraz mamy odpaloną grę online'ową, którą sami zaprojektowaliśmy, zbudowaliśmy, wdrożyliśmy, która troszeczkę nawiązuje do obecnej, powiedzmy, sytuacji na świecie, prawda? Czyli idzie wielki kataklizm, ktoś może nam zrujnować świat, nie będzie zaraz prądu i tylko ty możesz uratować ten świat. Mamy narzędzia AI-owe, które ci w tym pomogą. Czyli jakby taki jest ogólny scenariusz i przeprowadzamy, ludzie którzy grają w grę, kilka zadań, które muszą rozwiązać, nie mogą przejść do drugiego bez rozwiązania pierwszego. I każde zadanie rozwiązują przy pomocy danego narzędzia AI, które mamy wdrożone w firmie. Czyli w sposób taki z elementem fanu, jakby są zmuszeni korzystać z AI, bo inaczej świat spłonie. Czy spowije ciemność. Brzmi to super i faktycznie to jest, widać tu duży obszar kreatywności i to faktycznie wam się sprawdza? Mierzycie to? Działa? Mierzymy. Tak, jakby wszystko, co robimy, mierzymy. Jakby jeden to jest aspekt, prawda, no, musimy mierzyć, czy nasza praca przynosi wartość i gamification, tak jak każdą inną kampanię mierzymy. Tu mamy takie mierniki, no, klasyczne podejście ilościowe i jakościowe, czyli dla kampanii mierzymy w zależności od kampanii, albo to jest ilość uczestników gry, ilość odsłon, portalu, animacji, materiałów, którymi promujemy event. Szkolenia, no to klasyczne podejście, ilość osób, które nam się zarejestrowało, finalnie wzięło udział w szkoleniu i też zadowolenie zarówno z poszczególnych sesji, pod kątem treści, pod kątem sposobu, w jaki została dostarczona treść i praktycznych przykładów, pod kątem, czy jestem w stanie wykorzystać te praktyczne przykłady w swojej codziennej pracy. No i jakby mierzenie kampanii adopcyjnych przekłada się też na
adopcję danych rozwiązań, więc to jest kolejny nasz miernik, prawda? Czyli patrzymy, ile osób fizycznie korzysta z danych narzędzi AI-owych. No i to w zależności od tego, do jakich raportów mamy dostęp, to patrzymy, czy widzimy jakieś dysproporcje, może na poziomie krajów, może jakieś funkcjonalności, które teoretycznie powinny być na wyższym poziomie użytkowania, nie są. No to dla nas jest to informacja dla przyszłych kampanii. No i to Wam pozwala też pewnie lepiej docierać do poszczególnych grup, nie? Do poszczególnych obszarów, tak? Tak, tak. To jest bardzo istotne, bo jakby zajmujemy się adopcją na całym świecie, we wszystkich naszych lokalizacjach. No i aspekt różnic kulturowych ma tu ogromne znaczenie, no bo powiedzmy, jeżeli zaprojektujemy tą grę czy szkolenia z Europy, to zawsze bierzemy pod uwagę głos, feedback, który dostajemy z innych lokalizacji, bo no, to jest kluczowy element jakby adopcji. Z jednej strony my dostarczamy dużo treści, ale z drugiej też słuchamy feedbacku, który dostajemy od użytkowników, bo no musimy pamiętać, że to, co robimy dla kogoś. To nie jest na zasadzie zróbmy kampanię, bo ją mamy w planie rocznym, odhaczone, opublikowane, tylko robimy to, żeby ludzie z tego skorzystali. Biorąc też pod uwagę i te różnice kulturowe i podejście globalne, uważasz, że jesteśmy dalej na etapie tego efektu wow, Generative AI, czy trochę przeszliśmy już do, nie wiem, zauważania pewnych braków, niedoskonałości? Jakbyś to oceniła? W sensie, bo mówiliśmy o przyszłości, jeszcze zaraz opowiemy, ale jakbyś oceniła, gdzie jesteśmy teraz? Myślę, że już ten pierwszy zachwyt mamy za sobą, bo zauważyliśmy pewne niedoskonałości, prawda? Widzimy, że AI uwielbia halucynować, że to, co AI powie, to nie zawsze jest prawda, że bardzo dużo w naszych kampaniach poświęcamy temu, że zawsze sprawdź, zweryfikuj, czy informacja, którą AI ci przygotował, jest naprawdę właściwa. Więc myślę, że w pewnych obszarach ten pierwszy zachwyt opadł troszeczkę, ale równocześnie im więcej korzystamy z AI, tym zauważamy nowy potencjał, prawda? Czyli już jakby pewne wykorzystanie AI jest dla ludzi codziennością i pomalutku odkrywają nowe obszary, gdzie mogą z AI korzystać. To jest droga, z której już my nie zawrócimy. Tu się zgadzam. Myślę, że AI z nami będzie. Pewnie w tym roku odpowiemy sobie na pytanie, jaki jest business case AI i czy on jest, bo firmy inwestują ogromne pieniądze w AI i to będzie taki rok, gdzie sobie odhaczamy, ok, tu się sprawdziło, tu się nie sprawdziło. Tak samo jak z każdą technologią. No jakby tutaj było dużo oczekiwań w różnych obszarach, a ten rok to będzie rok, moim zdaniem, weryfikacji. W zeszłym roku była mowa właśnie, że teraz wchodzimy w erę agentów. Dalej mówi się, że też że w tym roku i przyszłość to jest właśnie era agentów AI, którzy będą, no właśnie, jaki tu miałby być też ten business case? To jest ciekawe. My mamy przeogromną ilość zapytań o agentów. Jakby każdy chce sobie stworzyć swojego własnego agenta. I ja jestem dosyć sceptyczna. Myślę, że to jest... Był taki czas tworzenia takich chatbotów, asystentów. No, ten czas przeminął. Zobaczymy, czy Agentic AI powtórzy tą historię. Natomiast ewidentnie jesteśmy w momencie takiego hype'u na Agentic AI. Jesteśmy na takim etapie, gdzie musimy sobie też odpowiedzieć, gdzie automatyzacja wystarcza, a gdzie jest właśnie różnica pomiędzy zautomatyzowaniem sobie zadań, do czego nie zawsze potrzebujemy agenta AI. Nie potrzebujemy warstwy Generative AI do tego, żeby zautomatyzować sobie pewne zadania w pracy, a gdzie faktycznie jest to, co
wprowadza realną zmianę, w sensie, gdzie faktycznie ten AI ma sens, nie? W myśleniu o agencie, który... Tak. Ja myślę, że dużo osób postrzega Agentic AI jako taki troszeczkę taki quick win, prawda? Że jakbyś porównał to z automatyzacją. Żeby coś zautomatyzować, powiedzmy masz proces składający się z x kroków, to zanim automatyzujesz, optymalizujesz. Czyli to jest ta nudna, ciężka praca, którą musisz wykonać, żeby się zastanowić, czy jak masz 15 kroków, to czy ty naprawdę potrzebujesz 15 kroków. I wydaje mi się, że Agentic AI, w ogóle AI pokazuje, odkrywa troszeczkę takiego bałaganu, który się nam nagromadził przez lata. To jest tak jak w domu, prawda, nie wiem, kupujemy jakieś nowe rzeczy, stare się wrzuca w szafę i dopóki się w szafie mieści, to udajemy, że ich tam nie ma. Problem się pojawia w momencie, kiedy w tej szafie już się przestaje mieścić. No bo otworzysz tą szafę, wywalić się to wszystko i tak stoisz, patrzysz i tak okej. Czyli to jest ten moment, kiedy muszę to posprzątać. I mam takie wrażenie, że AI troszeczkę jakby puka do tej szafy i mówi, no jest tu mały bałagan, który jak chcesz, żeby było lepiej, żebym pomógł, to najpierw trzeba zrobić sprzątanie. To bardzo się zgadzam z tym, co mówisz, bo też pracując i z różnymi klientami widzę faktycznie, że często oczekujemy, że właśnie AI załatwi nam bardzo dużo tam problemów, które się nawarstwiają, zwłaszcza w kontekście danych, które gromadzimy w firmach, przetwarzamy, a nie do końca dbamy o ich jakość też, nie? Tak. I potem dokładamy AI i liczymy, że AI będzie wiedział, która wersja ze 127 wersji pliku to jest ta właściwa, z której ma korzystać. Dokładnie, i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Tak. I tu dochodzimy też do, moim zdaniem, bardzo też ważnego aspektu. Chciałbym dopytać, jak wy sobie radzicie w kontekście bezpieczeństwa, zarządzania też całą warstwą właśnie AI, zarządzania copilotem, a adopcją i tym, jakie widzicie zapotrzebowanie. Nie? Bo często jest też tak, że jest taki punkt styku pomiędzy tym, że użytkownicy bardzo chcą już korzystać, tak jak mówisz, duży demand na właśnie agentów AI chce coś zrobić, ale z drugiej strony wchodzi właśnie ta warstwa governance'u, bezpieczeństwa. Jak wy sobie z tym radzicie? No, AI jest traktowana jak każda inna technologia. Tu jakby nie ma drogi na skróty. Żeby wdrożyć daną rzecz, trzeba przejść wszystkie kroki, prawda? Od zarejestrowania demandu przez wszystkie cybersecurity, assessment i tak dalej. Do AI dochodzi jeszcze ten aspekt etyczno-prawny, bo tu jest ten element, mam takie wrażenie, że to jest kolejny przykład, kiedy technologia wyprzedziła regulacje prawne. Już mamy, prawda, tą AI legislation na poziomie Unii Europejskiej, podobnie jest w Japonii, Chiny chyba teraz coś opublikowały. Natomiast to jest adopcja przepisów prawnych następuje tak samo jak technologii. Potrzeba na to czasu. Ludzie muszą zrozumieć, co mogę, czego nie mogę. Też pod kątem etycznym, nie wiem, tworzę sobie grafikę, czy ja z niej mogę korzystać w korporacji. Że sobie prywatnie coś stworzymy i ludzie różnie podchodzą do praw autorskich, to jest nasza prywatna sprawa. W korporacjach mamy jasne wytyczne, których się musimy trzymać. Super, że też podnosicie tą świadomość właśnie tej natury bezpieczeństwa i tutaj jest ta synergia pomiędzy tym, co faktycznie użytkownicy chcą, a tym, co dostają i że to w taki naturalny sposób też ta ewolucja się wydarza. Budowaliśmy aplikację w oparciu właśnie o Power Apps, budując z gotowych elementów, z gotowych klocków. Teraz mamy vibe coding, gdzie właśnie promptujemy.
I pod spodem i tak dostajemy aplikację napisaną w technologii, pod spodem jest kod, natomiast my po prostu w ten sposób pracujemy, że promptujemy to narzędzie. I to już się dzieje, nie? Tak, I to tylko- jest ciekawe, gdzie to nas zaprowadzi właśnie, bo to też otwiera nowe wyzwania. Tak, tylko jakby zbudowanie, właśnie tutaj mam takie często, pojawia się u mnie uśmiech na zasadzie, to jest tylko zbudowanie aplikacji, to jest pierwszy krok. Okay. Musisz ją utrzymać. Jakby tu dochodzi cały aspekt governance. To jest, wiesz, jak buduje się citizen development, prawda? Masz te grupy, no code, low code. Przy low code dajesz mały tam, powiedzmy, support ze strony IT. Ale bez governance'u nagle masz tysiące aplikacji robiące dokładnie to samo i firma płaci za każde, wiesz, jakby pod kątem kosztów takich operacyjnych, nagle mamy, koszty nam rosną i pytanie, czy dla Microsoftu to jest super, bo firma płaci, Microsoft zarabia, ale czy firmy będą, czy firmy nie zaktualizują, powiedzmy, swojej governance'u, żeby troszeczkę mieć kontrolę nad powstawaniem nowych aplikacji. Mhm. Na koniec chciałbym się Ciebie zapytać, jak już omówiliśmy przyszłość, stan obecny, powiedz mi, czy z perspektywy czasu tego już, jak ta adopcja w Waszej organizacji postępuje, czy jakbyś miała podejść do niej jeszcze raz, czy coś byś zmieniła z tego, jak wiesz, co się wydarzyło, jak jest teraz? Wiesz co, myślę, że zawsze można coś zmienić, prawda? Pewnie byśmy zaczęli może chwilę wcześniej z takimi persona-based scenario, czyli jak wykorzystać AI w danym scenariuszu. Ale czy bym zrobiła rewolucję w naszym podejściu adopcyjnym? Myślę, że nie. Bardzo Ci dziękuję, Marzena, za dzisiejszą rozmowę. To była niezwykła przyjemność posłuchać Twojej historii i tego, w jaki sposób właśnie wdrażacie Generative AI, w jaki sposób wdrażacie Copilota. Także dziękuję bardzo. Dzięki, Paweł, również super rozmowa i Wam również dziękuję za obejrzenie. A Was wszystkich już teraz bardzo serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków naszego podcastu C-Talks. Do zobaczenia.